Zanim dojedziemy do Oka, a później dalej w głąb strefy i do samej Prypeci, dwa słowa wyjaśnienia. Zona jest terenem zamkniętym i strzeżonym, a my jesteśmy obywatelami obcego państwa. Jeśli nie mamy jakichś poważnych znajomości na miejscu, to w zasadzie jedyną możliwością dostania się do wnętrza jest jakaś forma wyjazdu zorganizowanego, których jednak charakter bywa bardzo różny i zdarzają się takie wyjazdy, które pod szyldem Prypeci oferują 2-godzinny spacerek za rękę z przewodnikiem i powrót do Polski. Nam udało się dostać na bardzo dobrych warunkach, gdzie mieliśmy praktycznie pełną swobodę eksploracji i całe dnie nieskrępowanego poruszania się po Prypeci i jej obiektach. No może za wyjątkiem elektrowni i pewnego incydentu w Prypeci, ale o tym opowiemy później. Przedstawiam wam 2 z 5 członków załogi Pentagram Gamma. Bo tak nazwaliśmy naszą załogę i tą naszą piątką prawdopodobnie będziemy się przemieszczać ulicami Prypeci, Czarnobyla i innych miejsc. Pierwszy dzień jest taki typowo objazdowy z tego co widzimy. Jeździmy tym busem po różnych lokacjach ciekawych. Nie byliśmy jeszcze w Prypeci, byliśmy tylko chwilę pod reaktorem. Tak jeździmy i właśnie zajechaliśmy do Cafe Dziesiątka na obiad. Mówili, że obiady będą w stołówce pracowniczej elektrowni, ale to jest kilkanaście kilometrów od elektrowni. Dobra, wchodzimy. Ciekawe co dają na obiad. Może trójskrzydłe kurczaki z grilla. Znalazłem psa. Nazwałem go Sievert. Uważaj, ten pies może przynosić pecha. Po drodze trafiamy na park robotów, które były wykorzystywane przy likwidacji skutków awarii. Zwraca uwagę to, że każdy jest inny, sprawiają wrażenie, jakby były po prostu na szybko ściągane z różnych przypadkowych miejsc, by choć trochę pomóc na miejscu katastrofy. Mimo, że jest dopiero 1 kwiecień, na drzewach tutaj rosną normalnie jabłka. Są całkiem dobre. Bardzo słodkie. Żartowałem. To jest moje jabłko. I absolutnie nie zrywać, nie dotykać niczego. Nawet nie powinienem teraz stać na trawie. Idę na beton. Kontynuujemy naszą wyprawę i w końcu wyruszamy do najważniejszego obiektu, który dzisiaj zobaczymy. Mijamy czerwony las i po jakimś czasie zjeżdżamy z asfaltowej szosy, by wjechać w wąską leśną drogę. Zza drzew wyłania się potężna stalowa instalacja. Po uruchomieniu radaru radioamatorzy z Europy mogli usłyszeć nowy, nieznany sygnał pochodzący gdzieś z terytorium ZSRR. Ze względu na jego charakterystyczny dźwięk, sygnał szybko został określony mianem rosyjskiego dzięcioła. Słyszało go wielu ludzi, ale niewielu zdawało sobie sprawę, czego tak naprawdę słucha. A był to sygnał radaru pozahoryzontalnego o kryptonimie Duga. Zimnowojennego, technologicznego monstrum zbudowanego w celu wykrywania rakiet balistycznych nadlatujących z terytorium USA. Radar wkrótce zyskał miano Oka Moskwy. Przed strzeżonym kompleksem witają nas znaki ostrzegawcze, stary park maszyn i sabaczka nieudaczka. Krótkie omówienie sprzętu na dziś. Mamy nadzieję wejść dzisiaj na sam radar, na górę. Radar jest pokryty rdzą i mogą też występować ostre krawędzie, dlatego potrzebne będą dobre rękawice przy wchodzeniu po drabinach. My od jakiegoś czasu używamy Mechanicsów. Marek ma ten model nieco lżejszy. Ja mam nieco bardziej opancerzone ze wzmocnieniami w takich strategicznych punktach. Druga rzecz to lornetka. Weźmiemy ją na górę. To jest nasz Bushnell. Reszta sprzętu raczej standardowo i wszystko w plecakach. Marek dźwiga dosyć spory jak na nasze wyprawy plecak G-Sportu, ale to dlatego, że wewnątrz trzymamy na dzisiaj pewną niespodziankę, o której jednak powiemy za chwilę. Właśnie zajechaliśmy do jednego z ciekawszych miejsc na naszej radioaktywnej mapie. Jest to Oko Moskwy, czyli gigantyczny radar złożony z kilkudziesięciu takich segmentów połączonych ze sobą. Można tam wejść, ale co najbardziej nas rajcuje, to sfilmowanie tego obiektu z lotu ptaka, z lotu drona. Na chwilę to uczynimy, będzie na pewno epicko. Ja nie mogę. Mamy pewne problemy z ujęciem skali tego obiektu. Chcemy pokazać, jak gigantyczny jest to obiekt, ale jest ciężko. A to jest po prostu, to jest ogromne, nie? Zresztą zobaczycie to z góry za chwilę. Absurdalnie wielkie.
piernicze. Z daleka wyglądało to na mniejsze, aż w pewnym momencie byłem rozczarowany, że co, to jest to słynne oko Moskwy, takie małe. A jak się podejdzie, to człowiekowi dosłownie się kręci w głowie. Technologiczne szaleństwo. Kto wpadł na pomysł budowania czegoś tak kolosalnego? Cały czas chodzi z nami Ukrainiec, kierownik tej grupy, opiekun strony ukraińskiej. Grupa zdążyła już go nazwać Headhunter. Jest bardzo restrykcyjny co do przepisów. Na oko Moskwy oficjalnie nie można wchodzić, ale ja sobie nie daruję, jeżeli nie wejdę. Headhunter poszedł. Więc no przykro mi, być na oku Moskwy i nie być na oku Moskwy to jest niemożliwe. Wchodzę. Dopiero drugie piętro. Pięter tutaj jest kilkanaście, myślę około 12-15, a już na drugim jest wystarczająco ciekawie. Widać stąd cały reaktor, cały ark, czyli tą konstrukcję, którą będą przykrywać uszkodzony reaktor. Generalnie widać również całą okolicę, całą strefę stąd widać. Widok jest naprawdę imponujący. Witam Was z 6. piętra oka Moskwy. Chyba nie muszę mówić, jaki stąd jest widok. Zobaczcie. Cały kompleks elektrowni Czarnobyl. Miasto Prypeć. Zielone tereny w oku. Wszystko jak na dłoni. No, Maras oczywiście wlazł wyżej. Ja byłem na 4, Maras wlazł na 8. Natomiast wszystkich pięter naliczyłem tutaj 21. Poprawka, to nie jest 6. piętro, tylko 8. Straciłem rachubę. Będę schodził, bo zwracam na siebie uwagę. Na dole zostali nasi opiekunowie, a nie chcę robić gnoju. W każdym razie uczucie tutaj na górze jest wręcz mistyczne. Oko Moskwy, od kiedy zacząłem się interesować miejską eksploracją, było takim wręcz miejscem, no nie powiem, że świętym, ale w każdym razie miejscem takim, który pozostawał zawsze w sferze marzeń wyjazdowych. A teraz jestem tutaj na 8. piętrze oka Moskwy i z tego miejsca Was pozdrawiam. Schodzę na dół. Wrażenia takie, że bolą mnie strasznie ręce. To jest ciężka robota wspinać się na taką drabinkę. Ale nie, tego się nie da opisać. Powiedziałbym, przyjeżdżajcie do Czarnobyla, ale nie przyjeżdżajcie. To nie jest bezpieczne. Jestem na 4. piętrze oka Moskwy w zonie. Na największym radarze, jaki w życiu widziałem, który jest po prostu absurdalnie ogromny. Zaraz tutaj podleci Marek dronem i spróbujemy zrobić jakąś fajną stękę. Już tutaj jest niesamowicie wysoko, a jestem dopiero na 4. poziomie. Tak jak mówiłem, kilkanaście pięter w górę. I tylko 4 w dół. Podłogę co prawda pokrywa rdza, ale wygląda to na warstwę jedynie powierzchniową. Bo wygląda to też na solidną radziecką robotę. Mimo wszystko nie chodzi się tutaj zbyt pewnie, a już na pewno niekomfortowo.
Leci Maras. Niżej! Niżej! Maras nas zauważył, zawiesił lot. Ej, nie! No, żeby się zaraz nie rozczasnął. Ale czubek. Widok jest po prostu nieziemski, nie? Serce mi wali jak młotem, a głównie z obawy, że się zaraz rozbije. Zrobię obrót. Ja nie mogę. Widzę dosłownie całą zonę. Bez kitu. Jest kosmos, nie? Kuźwa. Ojej, ale zakłócenia. Są małe zakłócenia na szarku, ale komfort lotu jest jednak mimo wszystko. Oddaję głos do studia. No niestety musimy już wracać. Opuszczamy oko Moskwy. Mieliśmy tutaj tylko 2 godziny, zaledwie 2 godziny. Spędzilibyśmy tu pewno ze 2 dni, gdybyśmy mogli. Ale wystarczyło pamięci na kartach, bo Darasowi już skończyła się pamięć, mi też powoli się kończy. no niestety, jak się nagrywa wysokiej jakości, to się szybko kończy. Mamy parę minut do zbiórki przed autobusem, a nasz polski opiekun prosił nas, żebyśmy byli punktualnie, bo ukraińscy headhunterzy są dosyć restrykcyjni. Nie, no bo to wszystko są wojskowi, nie? To jest ich czas. Rzepy. Ich czas i nie powinniśmy go marnować. Obróć się jeszcze ostatnie ujęcie na oczko do światła. Epic. Pomachajmy oczku. Full epic. Gamma 2, my też wracamy, jesteśmy mniej więcej na początku dużej anteny, równolegle do niej. To jesteście bardzo blisko, bo my też jesteśmy na początku. Nie, sorry, my jesteśmy na końcu. Na początku końca, tam gdzie się styka z tą niższą. Halo, halo! My też jesteśmy na granicy z niższą. Nie wiem, jesteśmy w zasięgu praktycznie wzroku, a się nie widzimy. Krzyknijcie coś, bo musimy być bardzo blisko siebie, ale nie widać. Idziemy w stronę anteny, widać tam taki budynek niski, w środku anteny mniej więcej, w środku długości. Tam, gdzie puszczaliśmy drona? Czy po drugiej stronie? Po drugiej stronie.
wracamy. Mamy 15 minut do pociągu powrotnego. Musimy się jeszcze zbadać poziom. No nie, znowu badanie, które to już dzisiaj. Czysto. Jest okej? Not enough. Try again. Okay. No, dawaj. Przez chwilę możemy poczuć się jak pracownicy elektrowni czarnobylskiej.